Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. Akurat trafiliśmy na bieg, który tutaj będzie za chwilę. Aha, podobno przekroczył budżet parę razy przy budowie. Tylko miałeś już zapięcie. Nie, no jak wyszedłem już na przerwę na lunch, to się okazało, że nie ma. W tym miejscu po prostu była pierwsza osada Hamburga. Nie wiem jak to wyglądało, ale to pewnie jakaś wioska jak Wikingów wyglądało. Coś pod podobny styl widać. Ratusz wystaje tam spoza, o tutaj dokładnie. Witajcie ponownie na kanale Citrowan. Dzisiaj robimy pętelkę hamburską. Także Citrowan tutaj na takim parkingu sobie zostaje leśnym. Mamy 15 km do ratusza. No, tam się umówiłem z Tomkiem i Moniką pod ratuszem, czyli takie główne miejsce o godzinie 14. Jest godzina 12:40. Mamy 15 km do zrobienia, 16 prawie. No to akurat tak gdzieś wyjdzie. Za godzinkę tam będę, jak będę spokojnie sobie jechał, bo tu widzę wzgórki, dużo wzgórek. No i co? Lecimy. Hamburg, czas start. Jeżeli Was to interesuje, jak będzie wyglądał Hamburg od strony rowerowej, zapraszam do oglądania. Jak zwykle piękna trasa rowerowa przez lasek, asfalcik. Kurczę, czego chcieć więcej. Jedziemy. Jesteśmy praktycznie w Hamburgu. Zobaczcie. Tu takie pobrzeża Hamburga, ale piękne domki były przed chwilą, takie osiedle domków jednorodzinnych. Także lecimy sobie taką piękną trasą. Ogień! No miasto jak miasto, nie ma co tu pokazywać za bardzo. Po prostu tak jakbyśmy w Berlinie byli, no. Dużo samochodów, gąszcz miejski, no. Miejska dżungla. Witamy. Na miejsce mamy 12 km jeszcze do tego ratusza. Także ciśniemy, ogień. I wam nie będę pokazywał, bo tu nie ma co. No. To zwykła ulica hamburska. Nie ma co tu pokazywać. Będziemy tam na miejscu koło ratusza, to coś tam nagram. No, jadę główną trasą tutaj, jak widać. Ale miejsce dla rowerów, zobaczcie jakie szerokie. Tu 3 rowery by się zmieściły na szerokość. Także kurczę, no tam wcześniej w ogóle było skrzyżowanie, tunel pod drogą, czyli można było zjechać w prawo i dołem przejechać dla rowerzystów i pieszych zrobiony taki tunel. Można. No myślą o takich rowerzystach. Jedziemy dalej. Patrzcie na to, nawet dla skręcających w lewo jest osobny pas dla rowerzystów, a ci na wprost to sobie mogą jechać tutaj do przodu. Ja pierniczę, normalnie z myślą o rowerzystach. Nawet pasy już pomalowane. Jedziemy. No, już pojawiają się wieżowce, więc jesteśmy już w ścisłym centrum. I tutaj do tego ratusza już mamy 3 km. Także jedziemy. Okej.
centrum Hamburga. Na wprost chyba już właśnie ten ratusz, do którego zmierzamy. A tak mniej więcej jak przy Alexanderplatz w Berlinie. Wielka dżungla, no po prostu. Bez nawigacji to tu ciężko by było cokolwiek, kurde, się poruszać. Ale kiedyś ludzie nie mieli nawigacji. Dobra, jedziemy, zielone. Są takie kwiaty, których szkoda rwać. Najczęściej tam nie ma mnie. Najczęściej tylko to jest krótki sen. Są takie słowa, w które wiary brak. Są takie kraje, których nie chce świat. Odwracam wzrok, nie słyszę nic. Nie widzę pięści, ani twarzy złych. Są takie miejsca, w których życia żal. To ziemi skraj. Akurat trafiliśmy na bieg, który tutaj będzie za chwilę. To jest akurat meta tego biegu. Nie wiem, co to jest za bieg, ale przygotowania są konkret, tu banany i woda. Dobra, bo nic nie słychać. Jedziemy dalej. No i sam nie wiem, czy to jest ten ratusz, czy tam jest ratusz. Też coś dużego, chyba tamten, z zielonym daszkiem. Tu coś nowoczesnego. Lecimy dalej. Chyba ten z zielonym daszkiem to ratusz. Tak jak Tomek powiedział, to niewątpliwie jest to centrum Hamburga. Tu gdzieś mamy się spotkać, nie wiem jeszcze gdzie, ale zaraz do niego napiszę coś. No to jest na pewno ratusz, na 100%. No, całkiem pokaźny. Szczerze mówiąc, tu coś kopią mu jak zwykle przed nim. Ale kurde, 13:58. Jestem konkretnie na czas. Między lustrem wody a resztą. Nie no, tak patrzę w ogóle na ten kanał i na tą śluzę. Ona jest cała pod drogą, nie, Tomku? Ile tych śluz mniej więcej tu Jedną masz tu, no, ale w ogóle w Hamburgu dużo tego jest? tych kanałów, które wpływają bezpośrednio. Aha. Z tego co wiem, to są jeszcze 3. No to nieźle, nieźle. Dobra, idziemy dalej. I co tu mamy? Filharmonię. Filharmonia, tak jest. Elbphilharmonia. Aha, podobno przekroczył budżet parę razy.
przy budowie. Ze 2 razy to na pewno. Za 2 razy podobno. Jak wszędzie, zawsze. Długość budowy też. A ile to budowano? Czasu? Wiesz co, jak tutaj... Połowę naszego życia w Hamburgu. Dobre 6 lat. Czyli 6 lat. Może No dobra. Ale budynek jest naprawdę genialny, no. Te szyby takie powyginane, no kurde, robią robotę, no. Widok w tą stronę też mają fajny. Z tego tarasu. No. Tu do góry jest taki w ogóle taki balkonik pomiędzy, tak jak się ta cegła kończy. I dookoła ten balkonik, tam można sobie podobno wejść, ale kolejki są takie, że odpuszczamy. Lecimy dalej. Odwracam wzrok, nie słyszę nic. Nie widzę pięści, ani twarzy złych. Są takie miejsca, w których życia żal. Do ziemi skraj. Jakiś lager Cezar czy coś, no to są pływające pomosty. I zobaczcie, kurczę, no takie cuda. Sobie ktoś łódeczkę ma, może podpłynąć, zjeść sobie obiadek, coś sobie wypić. Ten most jest podnoszony, kurde. Tutaj nawet wysokie jednostki mogą pływać. Rybne kanapki na przykład, tak tu podpowiada Monika. No. Kurde, fajnie to zrobione jest. Tu mamy taki ciekawy mostek dla pieszo-rowerowy, tak? Nad ulicą. No i właśnie ciśniemy tam. Ojejku. I tu cała ta okolica, tam na samym końcu ta filharmonia. Piękny budynek, naprawdę. Trzeba przyznać. Spichlerze? Tomcia, w ogóle jak się mieszka w tym Hamburgu? Możesz coś powiedzieć? Cisza, spokój. Pod warunkiem, że się nie interesujesz za bardzo polityką. Czyli tak jak wszędzie. Polityka i religia to nie jest dobry temat na interesowanie się. Puścisz temat polityki, to jest okej. Ale ogólnie jakieś na przykład, nie wiem, mieliście jakieś złe jakieś tutaj, no nie wiem, incydenty? Coś was spotkało takiego, że mieliście dosyć tutaj już? Czy raczej jest wszystko w pozytywach? Dosyć nie, ale jak to w dużym mieście bywa, jest całe mnóstwo ludzi, którzy żyją z tego, co ukradną i nas to też 2 razy w sumie O kurde, złapało. co wam ukradli? Ja straciłem 2 rowery w ten sposób O ja! przez te 12 lat. Dobre jakieś? Nie, na szczęście nic specjalnego, także tam też nie było wielkiego problemu. I to co, gdzieś z piwnicy, czy gdzie? Na mieście? W mieście przypięty rower, przychodzisz i tam zostało tylko przecięte zabezpieczenie. O, nine! Masakra po prostu. Nie, ja dlatego tego w ogóle nawet nie zostawiam, bo to jest trochę za drogi rower, żeby go tak przypinać gdzieś tam. Taki rower to jest zapewne też znika. No na pewno. Tak. Czyli najlepiej mieć na miasto jakiś słaby rower, taki, żeby tylko... Ja straciłem... No i co, i drugi też tak samo poszedł na mieście? Pierwszy zniknął w Bremen, drugi zniknął tu w Hamburgu. No ja. Pojechał, zostawił pod pracą. Pod pracą zapięty, wiesz, pod samym biurowcem. I Po pracy tylko miałeś już zapięcie. Nie, no jak wyszedłem już na przerwę na lunch, to się okazało, że no, to nie ma. Czyli złodziejstwo jest wszędzie, niestety. Słuchaj, Zło jest wszędzie. niestety prawda jest taka, że masz całe mnóstwo bezdomnych ćpunów, Tak, którzy tak. z czegoś żyć muszą. Ja zauważyłem, jak jechałem w ogóle tutaj do was, tutaj do centrum, jak się mieliśmy spotkać tam, wiesz, pod tym ratuszem, to rowerem jak jedziesz, to wiesz, zauważasz różne takie rzeczy. Bardzo dużo tych takich ciemnoskórych, pijących sobie piwerko gdzieś na murku, wiesz, to są tacy ludzie pewnie, którzy właśnie takie rowery później pożyczają na zawsze, nie? Celem wspólnym możemy. Ale ogólnie spoko, tak? No, ogólnie spoko. Dobra. Normalnie z ludźmi. No tutaj Tomek mówi, że wygaduje. była taka uliczka, przed chwilą mijaliśmy, że
że nawet jak jest większa cofka na jesieni czy coś, to po prostu na ulicach się pojawia woda. Ale światła, sygnalizacja dalej chodzi, także generalnie, o, tutaj były jakieś ślubne zdjęcia, bo fajna miejscowa. Fajna miejscowa, bo mosty w jedną, w drugą, wszystko widać. Normalnie Wenecja po prostu północna. Tak jak tutaj Tomek też mówił wcześniej. Dobra. Budynki w lepszym stanie. No tylko tak, budynki w lepszym stanie, no bo Wenecja to się już sypie totalnie, no. Jak ja byłem w Wenecji, to nie wiem, mi się niezbyt podobało, bo tam po prostu zapach nie był fajny, no. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest, to jest to, co było wyższe. Myślałem, że to jest ten ratusz, a to jest jakiś kościół, tu Tomek mówił. Albo tam z tyłu jeszcze, no rzeczywiście. Dobra, jest tutaj tych kościołów, tego wszystkiego, ale my tu nie zwiedzamy kościoły. Dobra, lecimy dalej. To, co widać, taka iglica tam wystająca poza budynki, to jest pozostałość po katedrze, tak? I na górę można sobie windą wjechać, tak? Jest taras widokowy. Jest taras widokowy. Teraz A na jakiej wysokości mniej więcej ten taras jest? Szczerze nie wiem, około 50 metrów tak bym zgadywał, może 60. Aha. Ale to tak To też z góry już tam fajnie widać. widać, panorama jest fajna. No. Dobra, jak... Zgaduję, bo nie mierzyłem. No dobra. No to jak ktoś tam będzie chciał, to sobie doczyta tam w Google. Tutaj za tym autobusem to, co widać, to miejsce takie, ten taki skwerek z tymi białymi właśnie siedziskami, to w tym miejscu po prostu była pierwsza osada Hamburga. Nie wiem jak to wyglądało, ale to pewnie jakaś wioska jak Wikingów wyglądało coś w podobny styl. No i tutaj się osiedlili pierwsi mieszkańcy Hamburga. Założyli to miasto jakby. Na początku to była osada, wiadomo, później było miasteczko, wieś, miasteczko i wielkie miasto jak teraz, nie? Dobra, idziemy dalej. To było 250 metrów kwadratowych? No, 250 metrów kwadratowych. Źle mówię, jakie 250? To masz z 50. Tomek, a kiedy to było mniej więcej? Nie pytaj, nie pamiętam tych czasów. Ale dawno, ale to było na pewno bardzo dawno. Pewnie czasy jak u nas Zamieszka czy Chrobrego. Dokładnie. Dobra, idziemy dalej. Tu na tej wieży kościoła, nie wiem czy widać na kamerze to, ale są takie jakby bulaje, takie okienka okrągłe i tam podobno można sobie wspinać się i są po prostu miejsca, gdzie można obserwować tutaj miasto z różnych stron świata. Ale chyba winda tam nie wjeżdża na samą górę raczej, bo jest to szpiczaste, także pewnie schody są jakieś. Nie, schody. No na pewno schody. Także jak ktoś by chciał, to można sobie się wspiąć tam. O, znajdujemy się na takiej alei, jednej z takich bogatszych tutaj dzielnic. No widać po samochodach, tam nieważne akurat samochody. No, hotel jest jakiś tam wyjątkowy, ale wyjątkowe jest też miejsce. Zobaczcie, jakie tutaj jest. Tam jest oczywiście jakaś fontanna, ale generalnie całe tutaj stare miasto widać. Ratusz wystaje tam spoza, o tutaj dokładnie. Tamten kościół jest jakiś, ten co myślałem, że to katedra, że to ratusz. Czy tamten myślałem, już teraz nie pamiętam. W każdym razie no takie miejsce ciekawe, no. Jeżeli ktoś tam powiedzmy sobie przyjeżdża i z okna ma taki widok na to wszystko, no to też musi odpowiednio za to zapłacić, no. No i to jest wszystko oczywiste. Idziemy dalej. Są takie kwiaty, których szkoda rwać. Najczęściej tam nie ma mnie. Najczęściej tylko to jest krótki sen. Są takie słowa, w które wiary brak. Są takie kraje, których nie chce świat. Odwracam wzrok
ani twarzy